portal, ryczący i kotłujący się jak huragan, wyrzucił go z impetem, wypluł z rozrywającą płuca siłą. Wiedźmin runął bezwładnie na podłogę, dysząc, z trudem łapiąc powietrze otwartymi ustami. Podłoga dygotała. Początkowo sądził, że to on sam trzęsie się po podróży przez pękające piekło portalu, ale szybko zorientował się w pomyłce. Cały dom wibrował, trząsł się i trzeszczał. Rozejrzał się. Znajdował się nie w izdebce, w której po raz ostatni widział Yennefer i Jaskra, ale w dużej ogólnej sali remontowanej karczmy Erdila. Zobaczył ją. Klęczała pomiędzy stołami, pochylona nad magiczną kulą. Kula płonęła silnym mlecznym blaskiem, prześwietlała na czerwono palce czarodziejki. Blask rzucany przez kulę tworzył obraz. Migotliwy, chwiejny, ale wyraźny. Geralt widział pokoik z gwiazdą i pentagramem wykreślonymi na podłodze, rozjażonymi obecnie do białości. Widział wystrzelające z pentagramu różnokolorowe, trzeszczące, ogniste linie przepadające w górze ponad dachem, skąd dobiegał wściekły ryk złowionego dżina. Yennefer zobaczyła go, zerwała się i uniosła dłoń. Nie! Krzyknął. Nie rób tego! Chcę ci pomóc! Pomóc? Parsknęła. Ty? Ja. Pomimo tego, co ci zrobiłam? Pomimo. Interesujące, ale w gruncie rzeczy nieważne. Nie potrzebuję twojej pomocy. Wynoś się stąd, natychmiast! Nie. Wynoś się! Wrzasnęła, krzywiąc się złowróżbnie. Tu robi się niebezpiecznie. Sprawa wymyka mi się spod kontroli, rozumiesz? Nie mogę go opanować. Nie pojmuję tego, ale łajdak nie słabnie. Złapałam go, gdy spełnił trzecie życzenie trubadura. Powinnam już mieć go w kuli. A on w ogóle nie słabnie. Cholera. Wygląda, jakby robił się coraz silniejszy. Ale pokonam go i tak. Złamię. Nie złamiesz go, Yennefer. On cię zabije. Nie tak łatwo mnie zabić. Urwała. Cały sufit karczmy rozjarzył się nagle i rozbłysnął. Rzucana przez kulę wizja rozpłynęła się w jasności. Na powale zarysował się wielki, ognisty czworokąt. Czarodziejka zaklęła, unosząc ręce, z jej palców trysnęły iskry. Uciekaj stąd, Geralt! Co się dzieje, Yennefer? Zlokalizował mnie! Jęknęła, czerwieniejąc z wysiłku. Chce się do mnie dobrać! Tworzy własny portal, by dostać się do środka. Nie może zerwać uwięzie. Ale portal się tu dostanie. Nie mogę go powstrzymać. Yennefer! Nie rozpraszaj mnie! Muszę się skoncentrować. Geralt, musisz uciekać. Otworzę mój portal. Drogę ucieczki dla ciebie. Uważaj, to będzie portal losowo rzucający. Nie mam czasu ani siły na inny. Nie wiem, gdzie wylądujesz, ale będziesz bezpieczny. Przygotuj się. Wielki portal na suficie rozbłysnął nagle oślepiająco, rozdął się i zdeformował. Z nicości wyłoniła się znana Wiedźminowi bezkształtna, kłapiąca obwisłymi wargami paszcza, wyjąca tak, że aż świdrowało w uszach. Yennefer wskoczyła, zamachała rękami i krzyknęła zaklęcie. Z jej dłoni wystrzeliła plątanina światła, spadając na Dżina jak sieć. Dżin zaryczał i wypączkował z siebie długie łapy, które niczym atakujące kobry pomknęły ku gardłu czarodziejki. Yennefer nie cofnęła się. Geralt rzucił się ku niej, odepchnął i zasłonił. Dżin, omotany magicznym światłem, wyskoczył z portalu jak korek z butelki. Rzucił się na nich, rozwierając paszczę. Wiedźmin zacisnął zęby i uderzył go znakiem. Bez widocznego efektu. Ale geniusz nie zaatakował. Zawisł w powietrzu pod samym sufitem, rozdął do imponujących rozmiarów, wybałuszył na Geralta blady ślepia i zaryczał. W ryku tym było coś jak gdyby rozkaz, polecenie. Nie zrozumiał jakie. Tędy! Krzyknęła Yennefer, wskazując na portal, który wyczarowała na ścianie przy schodach. W porównaniu z portalem utworzonym przez geniusza, portal czarodziejki wyglądał biednie, niepozornie i nader prowizorycznie. Tędy, Geralt! Uciekaj! Tylko razem z tobą! Yennefer, wodząc w powietrzu rękami, krzyczała zaklęcia. Różnokolorowe liny uwięzi sypały iskrami, trzeszczały. Dżin zawirował jak bąk, napinając więzy, rozciągając je. Powoli, ale stale zbliżał się do czarodziejki. Yennefer nie cofnęła się. Wiedźmin przyskoczył, zręcznie podstawił jej nogę, chwycił w pasie jedną ręką, drugą wpił we włosy na karku. Yennefer zakleła obrzydliwie i walnęła go łokciem w szyję. Nie puścił jej. Przenikliwy zapach ozoru
rezonu, jaki wytworzyły zaklęcia, nie zabił zapachu bzu i agrestu. Geralt podciął czarodziejce wierzgające nogi i skoczył, unosząc ją prosto w opalizującą, migotliwą nicość mniejszego portalu. Portalu prowadzącego w nieznane. Wylecieli. Zwarci w uścisku, upadli na marmurową posadzkę, sunąc po niej w poślizgu, przewrócili ogromny świecznik, a zaraz potem stół, z którego z hukiem, trzaskiem posypały się kryształowe puchary, patery z owocami i ogromna micha pełna tłuczonego lodu, wodorostów i ostryg. Ktoś wrzasnął, ktoś zapiszczał. Leżeli na samym środku sali balowej, jasnej od kandelabrów. Bogato odziani panowie i skrzące się od klejnotów damy, przerwawszy taniec, przyglądali im się w osłupiałym milczeniu. Muzycy z galeryjki zakończyli grę gryzącą uszy kakofonią. Ach, ty kretynie! Krzyknęła Yennefer, usiłując wydrapać mu oczy. Ty cholerny idioto! Przeszkodziłeś mi! Już go prawie miałam! Gówno miałaś! Odkrzyknął zły, nie na żarty. Uratowałem ci życie, głupia wiedźmo! Parsknęła jak wściekły kot i jej dłonie sypnęły iskrami. Geralt, odwracając twarz, ucapił ją za oba przeguby, po czym zaczęli się tarzać wśród ostryg, kandyzowanych owoców i kruszonego lodu. Czy mają państwo zaproszenia? Spytał postawny mężczyzna ze złotym łańcuchem szambelana na piersi, patrząc na nich z góry z wyniosłą miną. Odchędosz się, dorniu! Wrzasnęła Yennefer, wciąż próbując wydrapać Geraltowi oczy. Skandal! Rzekł z naciskiem szambelan. Doprawdy, przesadzacie z tą teleportacją. Poskarżę się Radzie Czarodziejów. Zażądam... Nikt nigdy nie dowiedział się, czego zażąda szambelan. Yennefer wyszarpnęła się, otwartą dłonią trzasnęła Wiedźmina w ucho, z mocą kopnęła go w łydkę i skoczyła w gasnący na ścianie portal. Geralt rzucił się za nią, wypraktykowanym ruchem łapiąc za włosy i pasek. Yennefer, też nabrawszy praktyki, zdzieliła go łokciem. Od gwałtownego ruchu trzasnęła jej suknia pod pachą, odsłaniając zgrabną, dziewczęcą pierś. Zza rozdartego dekoltu wyleciała ostryga. Wpadli oboje w nicość portalu. Geralt usłyszał jeszcze słowa szambelana. Muzyka? Grać dalej? Nic się nie stało. Proszę nie przejmować się tym godnym pożalowania incydentem. Wiedźmin był przekonany, że z każdą kolejną podróżą portalem rośnie też ryzyko nieszczęścia. I nie pomylił się. Trafili w cel, w karczmę Erdila, ale zmaterializowali się pod samym sufitem. Spadli, druzgocąc balustradę schodów, z ogłuszającym trzaskiem wylądowali na stole. Stół nie miał prawa tego wytrzymać i nie wytrzymał. Yennefer w chwili upadku znalazła się pod spodem. Był pewien, że straciła przytomność. Mylił się. Walnęła go nasadą pięści w oko i bluznęła prosto w twarz wiązanką obelg, których nie powstydziłby się krasnoludzki grabarz, a krasnoludzcy grabarze byli niezrównanymi plugawcami. Klątwom towarzyszyły wściekłe i bezładne ciosy wymierzane na oślep, gdzie popadło. Geralt chwycił ją za ręce, a chcąc uniknąć uderzenia czołem, wcisnął twarz w dekolt czarodziejki pachnący bzem, agrestem i ostrygami. Puść mnie! Wrzasnęła, wierzgając niczym kucyk. Idioto! Głupku! Palancie! Puść mnie! Mówię! Uwieź! Zaraz pęknie! Muszę ją wzmocnić, bo Jill ucieknie! Nie odpowiedział, chociaż miał ochotę. Chwycił ją jeszcze mocniej, próbując przytłamsić do podłogi. Yennefer zakleła wstrętnie, targnęła się i z całej siły kopnęła go kolanem w krocze. Zanim zdołał złapać oddech, wyrwała mu się, wrzasnęła zaklęcie. Poczuł, jak jakaś potworna siła dźwiga go z podłogi i ciska nim przez całą długość sali, a potem z pozbawiającym oddechu impetem wyrżnął orzeźbioną dwudrzwiową komodę i zdruzgotał ją dokumentnie. Geralt uskoczył przed kolejnym ogniście pomarańczowym grotem strzelającym z palców czarodziejki. Była najwyraźniej zmęczona, groty były słabe i wolne. Unikał ich bez większego trudu. Yennefer! Krzyknął. Uspokój się! Zrozum wreszcie, co chcę ci powiedzieć. Nie zdołasz... Nie dokończył. Z rąk czarodziejki trysnęły cieniutkie czerwone błyskawice, dosięgając go w wielu miejscach i dokładnie omotując. Ubranie zasyczało i zaczęło dymić. Nie zdołam? Wycedziła, stając nad nim. Zaraz zobaczysz, do czego jestem zdolna.
Wystarczy, że sobie leżysz i nie będziesz więcej przeszkadzał. Zdejmij to ze mnie! Zaryczał, ciskając się i szarpiąc w ognistej pajęczynie. Palę się, cholera! Leż bez ruchu. Poradziła, dysząc ciężko. To parzy tylko wtedy, gdy się poruszasz. Ja nie mogę poświęcić ci już więcej czasu, Wiedźminie. Pobaraszkowaliśmy, ale co za dużo to niezdrowo. Muszę zająć się Jeanem, bo gotów mi uciec. Uciec? Wrzasnął. To ty powinnaś uciekać! Ten Jean! Yennefer, posłuchaj mnie uważnie. Muszę ci coś wyznać. Muszę ci powiedzieć prawdę. Zdziwisz się. Stała nieruchomo, pochylona nad nim, nie zwracając żadnej uwagi na Jeana, targającego się na uwięzi nad dachem oberży. Budynek trząsł się. Z sufitu sypało się wapno i drzazgi, meble pełzały po podłodze, dygocąc spazmatycznie. A więc to tak. Syknęła. Gratuluję. Udało ci się mnie oszukać. Nie Jaskier, lecz ty. To dlatego Jean tak walczy. Ale ja jeszcze nie przegrałam, Geralt. Nie doceniasz mnie. Nie doceniasz mojej mocy. Na razie jeszcze mam w garści i Jeana, i ciebie. Masz jeszcze jedno, ostatnie życzenie? A zatem wypowiedz je. Zwolnisz Jeana, a wówczas ja go zabutelkuję. Nie wystarczy ci już sił, Yennefer. Nie doceniasz moich sił. Życzenie, Geralt. Nie, Yennefer, nie mogę. Jean może i spełni je, ale tobie nie daruje. Gdy będzie wolny, zabije cię. Zemści się na tobie. Nie zdołasz go schwytać i nie zdołasz się przed nim obronić. Jesteś wycieńczona. Ledwie trzymasz się na nogach. Zginiesz, Yennefer. To moje ryzyko. Krzyknęła wściekle. Co cię obchodzi? Co się ze mną stanie? Pomyśl lepiej o tym, co Jean może dać tobie. Masz jeszcze jedno życzenie. Możesz zażądać, czego zechcesz. Wykorzystaj szansę. Wykorzystaj ją, Wiedźminie. Możesz mieć wszystko. Wszystko! Życzenie, Geralt! Prędzej! Czego pragniesz? Nieśmiertelności? Bogactwa? Sławy? Władzy? A? Potęgi? Zaszczytów? Prędzej! Nie mamy czasu! Milczał. Człowieczeństwa. Powiedziała nagle, uśmiechając się paskudnie. Odgadłam. Prawda? Przecież tego pragniesz. O tym marzysz. O wyzwoleniu. O swobodzie bycia tym, kim zechcesz. Nie tym, czym być musisz. Jean spełni to życzenie, Geralt. Wypowiedz je. Milczał. Stała nad nim w migotliwym blasku czarodziejskiej kuli, w poświacie magii, wśród rozbłysków więżących Jeana promieni, z rozwianymi włosami i oczami płonącymi fioletem, wyprostowana, smukła, czarna, straszna i piękna. Pochyliła się gwałtownie, spojrzała mu w oczy z bliska, czuł zapach bzu i agrestu. Milczysz. Syknęła. Więc czego ty pragniesz, Wiedźminie? Jakie jest twoje najskrytsze marzenie? Nie wiesz? Czy nie możesz się zdecydować? Poszukaj w sobie. Poszukaj głęboko i dokładnie, bo klnę się na moc. Drugiej takiej szansy mieć nie będziesz. A on nagle znał prawdę. Wiedział, kim była niegdyś. O czym pamiętała, o czym nie mogła zapomnieć, z czym żyła. Kim była naprawdę, zanim stała się czarodziejką. Bo patrzyły na niego zimne, przenikliwe, złe i mądre oczy garbuski. Przeraził się. Nie prawdy. Przeraził się, że odczyta jego myśli, że dowie się, co odgadł, że nigdy mu tego nie wybaczy. Zgłuszył tę myśl w sobie, zabił ją, wyrzucił z pamięci na zawsze, bez śladu, czując przy tym ogromną ulgę, czując, że
Sufit pękł. Jean, oplątany siecią gasnących już promieni, zwalił się prosto na nich, rycząc, a w ryku tym był triumf i żądza mordu. Yennefer rzuciła się na spotkanie, z jej rąk biło światło, bardzo słabe światło. Jean rozwarł paszczę i wyciągnął ku niej łapy, a Wiedźmin nagle zrozumiał, że wie, czego pragnie i wypowiedział życzenie.